Cześć, witajcie w moim kolejnym vlogu. Jeżeli jesteście tutaj po raz pierwszy, ja mam na imię Marta i mieszkam w Wielkiej Brytanii. Jestem mamą po raz pierwszy już 11-miesięcznego Bobasa. W dzisiejszym vlogu będzie trochę z mojego życia tutaj w Wielkiej Brytanii i też opowiem Wam o żłobku, bo kolejny vlog był odnośnie tego, jak przeżywam z Erykiem pierwsze dni jego pobytu w żłobku i mojego powrotu do pracy. Dzisiaj opowiem Wam, jak wygląda poszukiwanie żłobka, jak wcześnie trzeba ten żłobek już sobie zarezerwować, żeby było miejsce dla dziecka, jakie są ceny, jakie są benefity od rządu. Także jeżeli jesteście zainteresowani, to zapraszam. Mimo tego, że mieszkam w Wielkiej Brytanii, to niektóre polskie tradycje jednak zachowuję. Dzisiaj jest niedziela, więc gotuję rosół. Gotuję rosół w Lidl Mixie. Tutaj mam mojego Lidl Mixa, którego kupiliśmy z mężem jakieś 2 miesiące temu i jak na razie jesteśmy bardzo zadowoleni. Zastanawialiśmy się, czy kupić Thermomixa, czy Lidl Mixa. Lidl Mix oczywiście jest tańszy. Zdecydowaliśmy się na tańszą wersję, która ma troszeczkę mniej funkcji, ale wydaje mi się, że spełnia swoje zadania. Tak jak powiedziałam, jesteśmy zadowoleni. Jeżeli zastanawiacie się nad kupnem Lidl Mixa, to mogę Wam powiedzieć, co o nim myślę. Jeżeli jesteście zainteresowani, to piszcie wiadomości bądź w komentarzu. Bardzo chętnie się podzielę z Wami moją opinią na właśnie temat tego sprzętu. Ja jeszcze jestem w piżamie, jak możecie zobaczyć, mam piżamę zieloną z krokodylem, dostałam ją od mojej mamy. Ostatni raz nagrywałam vloga około miesiąc temu, a może nawet ponad miesiąc temu, dlaczego miałam taką długą przerwę od nagrywania. Po pierwsze, jestem mamą 11-miesięcznego Bobasa, jestem mamą po raz pierwszy. Po drugie, zaczęłam studia podyplomowe w lipcu poprzedniego roku, więc teraz miałam sesję, skończyła się ona tydzień temu. Dodatkowo 2 stycznia wróciłam do pracy na pełen etat. Kolejnym powodem jest to, że przyjechała do mnie moja mama, zaraz jak skończyła się moja sesja egzaminacyjna na studiach, to ona przyjechała właśnie w ten sam dzień, przyjechała na tydzień, przed chwilą ją pożegnałam, Dominik zawozi ją już na dworzec do Londynu. Do Londynu mamy około 2 godziny, 1,5 godziny w zależności od korków. Ja zostałam w domu z moim synem, oczywiście obserwuję go sobie tutaj na kamerze. Zrobiłam sobie kawę i mam chwilę czasu dla siebie. Włączyłam już pranie, posprzątałam i teraz mam chwilę relaksu. Pewnie za 5-10 minut obudzi się Eryk, nakarmię go i będziemy się bawić, czyli taka standardowa niedziela. My już jesteśmy ubrani, gotowi na dzisiejszy dzień. Nie wiem, czy Wasze dzieci... Nie wiem, czy Wasze dzieci też tak mają, że za każdym razem, jak je przybieracie, to jest krzyk, płacz, wrzaski. Od pierwszego dnia urodzenia, za każdym razem, jak go przybieram, jest to samo. Staram się mu coś dawać do rączek, żeby go zająć, ale niewiele to pomaga. Może Wy macie jakieś sposoby, bardzo chętnie poczytam Wasze komentarze i zastosuję u nas, bo nie jest to przyjemna rzecz. Nie jest. Gdzie idziesz?
Gdzie idziesz? Pokażę Wam zaraz, co Eryk dostał od mojej mamy i Matiego. Pewnie nie wspominałam jeszcze w żadnym z moich vlogów, ale Eryk, odkąd się urodził, uwielbia muzykę, piosenki, instrumenty muzyczne. Tak, bardzo lubisz instrumenty muzyczne. Ma kilka w domu, ale od mamy i Matiego dostał, Wam pokazuję, coś takiego, taką zwykłą miseczkę i do tego takie coś. Tak, lubisz to. I to wydaje, zaraz Wam pokażę, jakie dźwięki. Pokażemy, jakie dźwięki wydaje miseczka. Chodź, weźmiemy patyczek. To jest patyczek. Mama weźmie miseczkę. O. Bam! Bam! Tak? Ładne? Eryk uwielbia tą miseczkę. Sąsiedzi na pewno nas nie lubią. Mieszkamy w domu szeregowym, także po prawej i po lewej stronie mamy sąsiadów. Eryk czasami od godziny 6 rano bawi się tym. Także przykro mi. Nie wiem, jak profesjonalnie się to nazywa, ale wiem, że używa się tego do jakiejś medytacji, do jogi, jakiejś takiej medycyny chińskiej, do wyciszenia się. I powiem Wam, że nawet podoba mi się ten dźwięk. I rzeczywiście, jeżeli człowiek leży na łóżku i ten dźwięk jest wydawany, to jestem w stanie powiedzieć, że można się przy nim wyciszyć, ale oczywiście ktoś musi lubić takie dźwięki. Dostał jeszcze taką pozytywkę. Zaraz Wam pokażę, jak to działa. Tutaj się nakręca. O! I tutaj to się kręci. Daje dźwięki i kręci się. Naprawdę jest to przeurocze. Kolejną zabawką, którą Eryk uwielbia, są tu takie busy boards, gdzie są jakieś sznureczki, jakieś kluczyki. Dostał taką kostkę. O, tutaj macie taką kosteczkę. I tutaj właśnie mamy takie różne rzeczy. Tutaj są przyciski. O, mamy kluczyk. Jakaś wtyczka tutaj jest. Też się naciska. Jakieś takie różne rzeczy. Uwielbia się tym bawić. Naprawdę bardzo to lubi. Tutaj uwielbia się tym bawić. Naprawdę bardzo. Właśnie z takiego sklepu zabawkowego tutaj w Anglii. Ten sklep był ogromny, 2 piętra i na każdym piętrze były zabawki, rzeczy dla takich malutkich baby'aczków. Pamiętam, jak ja byłam mała i jeździłam z mamą do sklepów zabawkowych, to dosłownie było kilkanaście jakichś tam zabawek. To znaczy, że ja mieszkałam w bardzo małym miasteczku w Polsce. A teraz tutaj, jak byliśmy w tym sklepie zabawkowym tutaj w Anglii, to w ogóle tyle zabawek jest, że nawet nie miałam pojęcia, że takie zabawki są. Pojechaliśmy do tego sklepu, ponieważ chcieliśmy kupić parę rzeczy Erykowi, jakichś zabawek, ponieważ za niedługo kończy on roczek. Jak byłam w ciąży, to od mojego teamu z pracy dostałam taki voucher, kartę w sumie podarunkową, na której jest dość sporo funtów i chciałam ją w końcu wykorzystać. Myślałam, że, źle sprawdziłam, ponieważ wydawało mi się, że ta karta podarunkowa jest aktywna i akceptują ją właśnie w tym sklepie zabawkowym, ale niestety nie, więc to najlepsze. Mieliśmy w wózku pełno zabawek, pani je skasowała i okazało się, że niestety nie wzięliśmy większości z nich. Wzięliśmy tylko 2 zabawki,
ponieważ chcieliśmy wszystko kupić ze względu na to, żeby wykorzystać tą kartę. Można ją wykorzystać w innym sklepie, ja już sprawdziłam na 100%, więc po prostu wybierzemy się tam albo kupimy online bardzo podobne rzeczy, które wybraliśmy właśnie w tym sklepie zabawkowym, w którym byliśmy dzisiaj. Także niezręczna troszkę sytuacja, moja wina. Mam małe problemy z prawym okiem, jak możecie zobaczyć jest czerwone, już jest trochę lepiej, ale no było ono bardzo spuchnięte. Mam nadzieję, że wszystko już się poprawia i wraca ono do normy, ale rzeczywiście jeszcze, jak teraz patrzę, jest ono czerwone i troszkę napuchnięte jeszcze tutaj u góry. Także nie fajnie, no ale cóż, choroby. Od 1 grudnia, czyli od dnia, kiedy Erek poszedł do żłobka, to wszyscy chorujemy na zmiany. Jest już marzec i nie ma końca. Tak niestety jest. Ale przechodząc do sedna, czyli do głównego tematu tego vloga, czyli żłobków. Eryk poszedł do żłobka, jak skończył 9 miesięcy. W sumie już ma prawie 10 miesięcy. Proszę mnie nie oceniać, musiałam wrócić do pracy, jak już to powiedziałam w moich poprzednich vlogach, rachunki same się nie zapłacą. Tutaj urlop macierzyński niestety nie jest, że tak powiem, tak bardzo wspierany przez rząd jak w Polsce, więc niestety jest to inaczej, jeżeli jesteście zainteresowani, jak wygląda urlop macierzyński w Wielkiej Brytanii, jak długo on trwa oraz ile jest płatny, ile dostaje się pieniędzy na urlopie macierzyńskim, to zapraszam Was do mojego vloga. Tutaj będzie gdzieś u góry link do niego, możecie sobie zobaczyć. Tak jak powiedziałam, Erek miał prawie 10 miesięcy, jak poszedł do żłobka, ja wróciłam na pełny etat. Jak już też opowiadałam w jednym z moich vlogów, nie było to tak, że on poszedł od razu, na początku było to pół dnia, tak, i z dnia na dzień starałam się tak 15 minut dłużej, aż w końcu teraz jest na pełny etat, czyli od godziny 8:30 jakoś tak, do godziny 16:30. Jak pracuję z domu, jestem w stanie go odebrać troszeczkę wcześniej, ponieważ żłobek mam bardzo blisko. Niestety, jeżeli pracuję z biura, to ze względu na korki odbieram go troszeczkę później, ale jest to maksymalnie 16:30. Jeśli chodzi o to, jak wcześniej szukałam żłobka dla Eryka, to zaczęłam to robić już jakoś tak pod koniec 3. miesiąca ciąży. Nie miałam zielonego pojęcia, że aż tak wcześnie muszę szukać tego żłobka. Powiedział mi to mój kolega, którego żona też była w ciąży mniej więcej w tym samym tygodniu co ja. Pamiętam, że rozmawiałam właśnie z kolegą z pracy odnośnie ciąży, dzieci i tak dalej i pytał się, jak idzie mi z szukaniem żłobka. Ja pamiętam, że zrobiłam ogromne oczy, bo tak jak powiedziałam, byłam jakoś w 3. miesiącu. I było to dla mnie mega dziwne, że tak wcześnie muszę szukać żłobek, mojego syna jeszcze nie ma na świecie, a ja muszę już się rozglądać co i jak. W ogóle nie miałam pojęcia, że tak wcześnie trzeba szukać żłobka tutaj w Wielkiej Brytanii. Zaznaczam też, że ja mieszkam w mieście, które jest wielkościowo trochę mniejsze od Krakowa, więc jest to dość spore miasto, więc może też dlatego tak wcześnie trzeba szukać właśnie miejsca dla swojego dziecka. Pamiętam, jak sam powiedział mi, że tak, już jest najwyższy czas, żeby zacząć szukać żłobka dla Twojego dziecka. Co najlepsze, nawet nie wiedziałam wtedy jeszcze, jaka będzie płeć mojego teraz oczywiście syna. I to był rok 2024, wrzesień 2024. Sam powiedział, że on już szuka od jakiegoś miesiąca. I niestety w niektórych żłobkach nie było już miejsca na rok 2026, a w niektórych nie było miejsca na pełny etat, czyli od poniedziałku do piątku na cały dzień w 2027 roku. Tylko na przykład tam kilka dni w tygodniu, co jest no mega dziwne dla mnie, że aż tak wcześnie trzeba to wszystko rezerwować. Więc ja znalazłam żłobek, pamiętam, pod koniec września. Był to już drugi trymestr ciąży, czyli początek 4. miesiąca. Wtedy już miałam wszystko ok? Tak?
wtedy już miałam wszystko zarezerwowane, podpisaną umowę, dopięte wszystko na ostatni guzik. Odwiedziłam chyba 5 jakoś żłobków, wybraliśmy na początku z moim mężem 2. Z tych 2 żłobków zdecydowaliśmy się na jeden, który był najbliżej. Obydwa jakościowo były bardzo podobne, tylko że ten jeden właśnie był trochę dalej od mojego miejsca zamieszkania, a stwierdziłam, że czasem będzie tak, że na przykład Dominik będzie musiał odebrać Erykę, żebym nie zawsze ja zwolniła się z pracy, to znaczy, że mamy jedno auto. I właśnie z mojego miejsca zamieszkania do żłobka, do którego chodzi Eryk, jest jakieś 10 minut na nogach, więc także to przeważyło właśnie nasz wybór i zdecydowaliśmy się na żłobek, który jest bliżej. Koniec tematu, jeżeli chodzi o to, jak wcześniej trzeba szukać żłobka. Tutaj w Wielkiej Brytanii zaznaczam, tak jak powiedziałam, w mieście takim trochę większym, no może w mniejszych to troszeczkę inaczej wygląda. Włączyłam sobie laptopa, żeby Wam pokazać fakturę, na której jest kwota, jaką płacimy za żłobek mojego syna. Pokażę Wam kwotę, jaką płacilibyśmy bez żadnego wsparcia rządu Wielkiej Brytanii, bo oczywiście rząd wspiera rodziny pracujące, trzeba pracować minimum 50%, żeby dostać takie benefity. Oczywiście też są jakieś tam dodatkowe kruczki, ale my zakwalifikowaliśmy się na te benefity. Za chwilę Wam opowiem o tych benefitach, jak one wyglądają i ile dostajemy od rządu Wielkiej Brytanii jako takie wsparcie dla pracujących rodziców, których maluch chodzi do żłobka. Tutaj mam otwartą na laptopie fakturę za styczeń, tak jak już powiedziałam. I tutaj jest kwota, którą byśmy płacili w styczniu za żłobek bez wsparcia rządu. Jest to kwota 1538,25 funtów. Jeśli chodzi o opłaty za żłobek, do którego chodzi mój syn, nie płacimy stałej miesięcznej kwoty, tylko w zależności tyle, ile jest dni w miesiącu, tyle płacimy. W niektórych żłobkach płaci się po prostu taką samą kwotę miesięczną, u nas wygląda to troszeczkę inaczej. Pokażę Wam też właśnie, jakie są kwoty tutaj za dzień. Eryk do żłobka chodzi na, że tak powiem, pełny etat, czyli płacimy od godziny 8 rano do godziny 18. Jest możliwość wykupienia również połowy dnia od godziny 8 do 1, ale że ja kończę pracę o godzinie 16, no to musimy płacić za cały dzień, mimo tego, że nie jest tam cały dzień. Za połowę dnia w tym żłobku płaci się 8,21 funtów. Jeżeli chodzi o to, ile ja płacę, to jest troszeczkę mniej z tego względu, że jest mój syn zapisany od poniedziałku do piątku, więc jest wtedy troszeczkę taniej i my płacimy 6,48 za godzinę. Dodatkowo oczywiście płacimy za jedzenie i za 5 dni jedzenia, czyli jest to śniadanie, obiad i kolacja, płacimy 42,25 funtów. I to by było tyle. Są oczywiście jakieś takie dodatkowe opłaty, jest za szczoteczkę funta, za to, że odebrałabym mojego syna później, spóźniłabym się i nie poinformowałabym wcześniej nikogo ze żłobka, to zapłaciłabym 30 funtów za pół godziny. Wyobrażacie sobie naprawdę bardzo dużo. Jak to wygląda, jeżeli nie byłoby żadnego dofinansowania z rządu Wielkiej Brytanii? Oczywiście ceny żłobków są różne, ja Wam pokazuję, ile płacimy my. Tak jak już wspomniałam, rząd Wielkiej Brytanii dopłaca pracującym rodzicom do żłobka, jeżeli oczywiście maluch chodzi do żłobka. Są 2 takie benefity. Pierwszy benefit jest to 30 godzin tygodniowo do 3 roku życia dziecka. Nie jest to przez okres całego roku, tylko jest przeliczane na okres tak jakby szkolny, więc wychodzi tygodniowo jakieś 22,5 godziny, bym powiedziała. Kruczkiem jest to, że za każdą godzinę, za którą dopłaca rząd, żłobki żądają sobie oczywiście dodatkowych opłat. Jest to pomiędzy 50 pików a 2 funty. Wszystko oczywiście zależy od żłobka. Dodam to, że te 30 godzin dopiero weszło we wrześniu 2025, więc my się zakwalifikowaliśmy od początku, ale wcześniej nie było takich benefitów, więc wyobraźcie sobie koszty. Kolejnym benefitem jest tak zwany tax-free childcare, czyli na stronie rządowej tworzy się swoje prywatne konto bankowe, na które wpłaca się pieniądze ze swojego
banku i przelewa te pieniądze na konto bankowe żłobka. Za każde 8 funtów, które wpłaci się na to konto, rząd dopłaca 2 funty. I oczywiście nie można tutaj wpłacić nie wiadomo jaką sumę i rząd nam dopłaci nie wiadomo ile pieniędzy. Jest tutaj limit, jest to 500 funtów raz na 3 miesiące, które rząd maksymalnie może nam dopłacić. Oznacza to, że maksymalnie na rok możemy dostać 2000 funtów od rządu. Oczywiście na żłobek nie możemy tych pieniędzy wydać na nic innego, jakieś tam dodatkowe oczywiście zajęcia, ale wszystko to musi być związane z dzieckiem, wszystko jest kontrolowane i konto, na które wpłacamy, jest tak jakby weryfikowane przez rząd. Teraz pokażę Wam, ile płacę za żłobek po odjęciu tych wszystkich benefitów, które płaci rząd. Tutaj jest całkowita cena, jaką zapłaciłam za żłobek w styczniu. Zapłaciłam 977 funtów 51 centów. Taka była kwota za styczeń. Tak jak już wspomniałam, za każdą godzinę, którą płaci rząd w żłobku, ja płacę dodatkowo 50 pików, czyli w styczniu za te godziny zapłaciłam 44 funty. Jeżeli chodzi o jedzenie, to było 177 funtów 45 centów. Za żłobek, za opiekę wychodzi 725,76 centów. Taka jest całkowita kwota, tak to wszystko wygląda. Dajcie znać, czy uważacie, czy jest to dużo, czy to jest mało, czy uważacie, że to jest ok. Ja uważam, że jest to dość wysoka kwota za żłobek. W porównaniu oczywiście do tego, ile płaci się w Polsce. Tutaj w rogu gdzieś napiszę Wam, jaka jest najniższa krajowa w Anglii, żebyście mogli się odnieść, jak to wygląda cenowo. Jeżeli macie jakieś pytania, to piszcie w komentarzach, postaram się Wam odpowiedzieć jak najlepiej umiem. A na chwilę obecną żegnam się już z Wami, życzę Wam miłego dnia, popołudnia, wieczora, w zależności o której godzinie oglądacie mojego vloga. Pa, pa!